Do zrobienia podkładek potrzebujemy sznurka bawełnianego, sznurka poliestrowego albo włóczki. Tak naprawdę można wykorzystać dowolny półprodukt. Z każdego na pewno wyjdzie. Warto oczywiście dobrać odpowiednie kolory, przede wszystkim na różyczkę. Bazę ja będę robiła ze sznurka bawełnianego w kolorze takim masełkowym, natomiast można wybrać dowolny kolor. Przyda się jedynie róż i jakaś zieleń, która będzie pasowała po prostu do zrobienia tulipanków. Dopasowujemy szydełko do rozmiaru włóczki czy sznurka, który mamy, natomiast wzór jest niezmienny, niezależnie od rodzaju materiału, który wybierzecie. Na początek wykonujemy magiczne kółko, przeciągamy sznurek czy włóczkę przez lewą dłoń, 2 razy zawijamy na 2 środkowych palcach, kładziemy na mały palec, dokładamy długą końcówkę, wkładamy teraz szydełko pod te 2 pętelki, pobieramy zza palca wskazującego, przeciągamy pod spodem, pobieramy jeszcze raz i przeciągamy pod pętelką. Teraz 2 oczka łańcuszka do góry i tych 2 oczek jeszcze nie liczymy jako słupek. Teraz w magicznym kółku wykonujemy 12 słupków. I 12. Zamykamy teraz magiczne kółko. Patrzymy na stronę lewą, tu gdzie jest ta końcówka. Ciągniemy za ten sznurek, który wychodzi tutaj z tych środkowych oczek, za tę nitkę. Zaciągamy, ciągnąc z lewej strony na prawo. Następnie tą końcóweczką zaciągamy już teraz maksymalnie, żeby się zupełnie kółeczko zamknęło. Pamiętamy, że 2 pierwszych oczek łańcuszka nie liczyliśmy jako słupek. Tutaj są te oczka łańcuszka początkowego. Natomiast tutaj jest pierwszy prawidłowy słupek tego okrążenia i to w oczko nad tym właśnie słupkiem robimy oczko ścisłe i w ten sposób zamykamy pierwsze okrążenie. Następne okrążenie, 2 oczka łańcuszka na początek i również ich nie liczymy jako oczko. W ten sposób będziemy zaczynać każde kolejne okrążenie i w tym pierwszym oczku, tutaj, z którego wychodzi ten łańcuszek, jest to oczko, w które się wbijałyśmy, żeby zrobić oczko ścisłe, robimy jeszcze 2 słupki. Pierwszy i drugi. Następnie 2 słupki w każdym kolejnym oczku tego okrążenia. Wracamy do tego samego oczka i robimy drugi słupek w tym samym oczku. Na koniec okrążenia słupków ma być dokładnie 2 razy więcej niż w poprzednim okrążeniu, czyli 24. Mam ostatnie oczko do przerobienia i robię w nim 2 słupki. Zwracam teraz uwagę również na to, że tutaj jest taka pętelka poprzeczna, z której już wychodzą te oczka łańcuszka początkowe i tej pętelki już nie przerabiamy. Można sobie policzyć słupki naokoło, żeby sprawdzić, czy jest ich dokładnie 24. Tu jest ostatnie oczko do przerobienia, natomiast teraz robimy oczko ścisłe w oczko nad pierwszym prawidłowym słupkiem. Pomijając 2 oczka łańcuszka zrobione na początek, wbijamy się w oczko nad pierwszym słupkiem i robimy oczko ścisłe. I teraz zobaczmy, że ta pętelka poprzeczna, którą mówiłam, że pomijamy, udaje nam pętelkę poprzeczną słupka, dzięki czemu łączenie okrążenia jest jeszcze mniej widoczne. Kolejne okrążenie. 2 oczka łańcuszka na początek i 2 słupki w tym samym oczku. Każde kolejne okrążenie dokładnie w ten sposób będziemy zaczynać od 2 oczek łańcuszka, których nie liczymy jako słupek i 2 słupków w tym samym oczku. Teraz na zmianę 1 słupek, 2 słupki, 1, 2, 1, 2, 1, 2 i tak do końca okrążenia.
W każdym kolejnym okrążeniu będziemy dokładnie w 12 miejscach robić 2 słupki, natomiast we wszystkich pozostałych oczkach robimy po jednym słupku. Będzie się tylko zmieniała liczba pojedynczych słupków pomiędzy tymi podwójnymi. Na każde okrążenie będzie dokładnie o 12 słupków więcej niż w poprzednim okrążeniu. Teraz zrobiłam 2 słupki w jednym oczku, przechodzę do następnego, robię 1 słupek, przechodzę do następnego, robię 2 i tak do końca okrążenia. Zbliżam się do końca okrążenia. Ostatnie oczko zawsze to będzie przypadał 1 słupek i znowu tutaj jest ta poprzeczna pętelka, z której wychodzi łańcuszek. To już nie jest oczko do przerobienia. Oczko prawdziwe jest tutaj obok i wbijamy się w oczko nad pierwszym słupkiem. Pomijamy 2 oczka łańcuszka, wbijamy się w oczko nad pierwszym słupkiem i robimy ciasno, się staramy, oczko ścisłe. Po każdym okrążeniu dobrze jest porozciągać sobie tę podkładkę, z każdej strony ponaciągać, rozłożyć na płasko i przypilnować, żeby to było rzeczywiście płaskie kółeczko. Jeżeli chodzi o kolejne okrążenia, to tak jak wspomniałam, zasada jest taka, że dokładnie w 12 miejscach mamy zrobić 2 słupki, natomiast we wszystkich pozostałych oczkach 1 słupek. Teraz zaczniemy kolejne okrążenie, dokładnie tak samo jak poprzednie, czyli od 2 oczek łańcuszka i 2 słupków w tym samym oczku. Raz i 2. I teraz 1 słupek, 1 słupek, 2 słupki. Czyli w poprzednim okrążeniu było 1 pojedynczy, 1 podwójny, teraz będą 2 pojedyncze, 1 podwójny i tak do końca okrążenia. W ten sposób wyjdzie nam właśnie, że dokładnie w 12 oczkach robimy 2 słupki. W kolejnym okrążeniu zamykamy je tak jak zawsze tutaj w oczko nad pierwszym prawidłowym słupkiem. W kolejnym okrążeniu rozpoczniemy okrążenie dokładnie tak samo, a następnie w 3 kolejnych oczkach zrobimy 1 słupek i dopiero 2. W 3 kolejnych 1 i dopiero 2. Następne okrążenie to będzie 4 pojedyncze podwójne, 4 pojedyncze podwójne, później będzie 5 pojedynczych podwójnych i tak dalej. Taka jest zasada powiększania koła. Można również robić tak, że zamiast liczyć, po prostu na oko rozkładamy te miejsca, w których robimy 2 słupki w jednym oczku. Ważne, żeby w każdym okrążeniu tych miejsc było dokładnie 12. Na każde okrążenie dokładnie o 12 słupków mamy mieć więcej niż w poprzednim rzędzie. Robimy kolejne okrążenia tak daleko jak chcemy, mniej więcej jaka duża ta podkładka ma być. Zasadę przedstawiłam, mam nadzieję, że nie będzie kłopotu z powiększaniem tego koła. Spotykamy się, kiedy już to koło będzie większe. Główna część mojej podkładki jest już gotowa. Ma średnicę mniej więcej 28 cm. Możemy zrobić to koło dowolnej wielkości, o dowolnej średnicy, ponieważ dodając w każdym kolejnym okrążeniu dokładnie 12 słupków, zawsze będziemy otrzymywać liczbę oczek na okręgu, która jest parzysta. Więc dowolna liczba oczek swobodnie nam się dopasuje do tego, co mamy zrobić teraz. A my teraz zaczniemy robić wykończenie kwiatuszkami. Po zamknięciu ostatniego okrążenia robimy dodatkowe oczko łańcuszka, odcinamy sznurek, wyciągamy go i zaciągamy mocno końcówkę. Teraz przechodzimy do sznurka w kolorze zielonym. Ja mam taki sznurek delikatnie miętowy, nie mam typowo zielonego, ale myślę, że również wyjdzie ładnie. Rozpoczynamy od zrobienia pętelki początkowej, tak jakbyśmy chciały zrobić łańcuszek. Składamy sznurek na krzyż, tak żeby końcówka idąca do kłębka była na górze. Pobieramy, przeciągamy, zaciągamy tę pętelkę. Wbijamy się w dowolne oczko. Nie musi to być początek okrążenia, może to być dowolne oczko. Pobieramy sznurek, przeciągamy i pobieramy, przeciągamy i bez pobrania już przeciągamy pod pętelką i w ten sposób przyszywamy sobie
nowy sznurek do podkładki. Będziemy teraz robić sekwencję 2 słupków rozdzielonych oczkiem łańcuszka w co drugim oczku. Na początek wykonujemy 3 oczka łańcuszka i te 3 oczka łańcuszka udają nam pierwszy słupek. Robimy dodatkowe oczko, 4 oczko łańcuszka, które jest na oczko rozdzielające, następnie narzut nitki na szydełko, wbijamy się w to samo oczko i wykonujemy słupek. W ten sposób mamy pierwsze listki naszych kwiatów gotowe. Narzut nitki na szydełko, nie robimy teraz oczek łańcuszka rozdzielających, pomijamy kolejne oczko, wbijamy się w następne i robimy słupek, oczko łańcuszka i słupek. Zauważcie, że ja sobie tutaj wrabiam tą końcówkę, żeby już od razu była pochowana, żeby nie trzeba było wrabiać jej później. Narzut nitki, pomijamy jedno oczko, przechodzimy do następnego i robimy słupek, oczko łańcuszka, słupek. W ten sposób pracujemy do końca okrążenia, robiąc 2 słupki rozdzielone oczkiem łańcuszka w co drugim oczku okrążenia. Jeżeli nigdzie się nie pomyliłyście po drodze, to wszystko się powinno tutaj zgadzać. Zostaje jedno oczko wolne i zamykamy okrążenie, robiąc oczko ścisłe, 3 oczko łańcuszka początkowego. Najłatwiej jest zlokalizować je od drugiej strony. Tutaj mamy słupek, nad którym jest jego oczko. To jest to 4 oczko łańcuszka rozdzielające, a tutaj jest oczko 3. Robimy oczko ścisłe, dodatkowe oczko łańcuszka, żeby obciąć swobodnie sznurek. Wyciągamy, zaciągamy i okrążenie listków naszych tulipanów jest już gotowe. Zabieramy się teraz za kolor różowy. Mam zrobioną pętelkę początkową, tak jakbym chciała zacząć robić łańcuszek i pomiędzy dowolne 2 słupki wychodzące z jednego oczka wbijam szydełko, pobieram, przeciągam i przeciągam pod pętelką, czyli przyszywam sobie tę pętelkę początkową w to właśnie miejsce. I teraz będziemy robić popcorny. Popcorn stitch. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka. Następnie w tej samej przestrzeni robimy 3 zwykłe słupki. Raz, 2 i 3. Teraz delikatnie rozciągamy pętelkę, wyciągamy szydełko i liczymy 4 oczka wstecz. Raz, 2, 3, 4. Wbijamy szydełko, to jest 3 oczko łańcuszka początkowego. Wbijamy szydełko w to oczko, następnie nakładamy na szydełko pętelkę, którą zdjęłyśmy przed chwilą i tą pętelkę przeciągamy pod tym właśnie oczkiem. Następnie pobieramy, przeciągamy i zamykamy w ten sposób pierwszy popcorn. 2 oczka łańcuszka rozdzielające. Przechodzimy do następnej przestrzeni pomiędzy 2 słupkami. Narzut nitki. Robimy 4 słupki w tej przestrzeni. Raz, 2, 3 i 4. Rozluźniamy pętelkę. Raz, 2, 3, 4 w oczko nad pierwszym słupkiem. Z tej 4 wkładamy szydełko, dokładamy pętelkę. Pętelkę przeciągamy pod tym oczkiem. Następnie pobieramy sznurek. Przeciągamy i zamykamy w ten sposób popcorn. 2 oczka łańcuszka rozdzielające. W ten sposób tworzą nam się płatki tulipanów. Narzut nitki, 4 słupki w kolejnej przestrzeni. Raz, 2, 3 i 4. Wyciągamy szydełko, wbijamy je w oczko
nad pierwszym słupkiem z tej czwórki, pętelkę przeciągamy pod tym oczkiem, zamykamy popcorn, następnie 2 oczka łańcuszka rozdzielające i w ten sposób pracujemy przez całe okrążenie. Mam ostatni tulipanek do wykonania. Dwa, 3, 4 słupki. Przeciągam pętelkę przez oczko nad pierwszym słupkiem, zamykam 2 oczka łańcuszka i tutaj robimy już w dowolne miejsce oczko ścisłe zamykające. Na koniec to dodatkowe takie jakby oczko łańcuszka, obcinamy sznurek, wyciągamy, zaciągamy. Teraz od spodu trzeba pochować tę końcówkę. Całość oczywiście teraz trzeba pięknie wyprostować. Można podkładkę zmoczyć, zablokować na mokro. Można ją też przeprasować, tylko przez jakąś bawełnianą szmatkę, żeby się nie zniszczyła. I nasza podkładka w tulipanki będzie gotowa. Za chwilę pokażę Wam więcej zdjęć, jak wygląda ten efekt.